Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl i .com. W tym odcinku powiemy sobie trochę, a właściwie dosyć dużo o tym, co wziąć, jak zaradzić trądzikowi, jeśli ktoś jako kobieta, czyli ty jako kobieta nie chcesz wziąć antykoncepcji. I od razu powiem, że rady te, które tutaj będę podawać w tym filmiku, mają miejsce zastosowanie dla wszystkich pań z zespołem policystycznych jajników oraz u bardzo dużej części pań, będzie znowu przytłaczającej większości, które są w okresie menopauzalnym albo tą menopauzę już przeszły. Zdecydowanie mniej te rady będą miały zastosowanie do panów i zaraz sobie wytłumaczymy dlaczego. Natomiast zanim przejdziemy do tych wszystkich rzeczy, warto zacząć od tego, dlaczego w ogóle ten filmik traktuje o alternatywie do antykoncepcji. Antykoncepcja jest notorycznie, tak jest moje doświadczenie po kontakcie z pacjentami czy rozmowach ze znajomymi, jest notorycznie przepisywana jako środek na trądzik, żeby zaradzić trądnikowi. Mechanizmy zaraz sobie wyjaśnimy, bo mechanizmy są jak najbardziej sprawdzone i działają, żeby było jasne. Natomiast dla mnie to jest po prostu strzelanie do wróbli z armaty. W sensie, jeśli używamy antykoncepcji, jakby po prostu środka, żeby zabezpieczyć się przed niechcianą ciążą, jestem w stanie to jak najbardziej zrozumieć. Jeśli po prostu przepisujemy antykoncepcję, żeby zaradzić występowanie trądziku, to bym powiedział, jest to dosyć mocne nieporozumienie. Każdy lek właściwie ma swoje skutki uboczne. Leki antykoncepcyjne jako leki hormonalnie aktywne oczywiście nie są tutaj żadnym wyjątkiem. I tych leków, żeby było jasne, czy kategorii leków jest dosyć dużo, powiedział, w sumie najpopularniejsze kategorie tych leków to są leki, które są mieszankami syntetycznych estrogenów i syntetycznego progesteronu. Nivonet jest jeden taki popularny lek, drugi to jest Jasmin. I te leki jeszcze raz są dosyć rutynowo przepisywane. I o jakich skutkach ubocznych mówimy? Z takich klasyków będziemy mieć, może wystąpić występowanie, mogą wystąpić migreny, mogą wystąpić zaburzenia wagi, oczywiście te niechciane, czyli będziemy lecieć z wagą w górę, mogą wystąpić mdłości, różnego rodzaju bóle głowy, coś co zawsze uważam za ironiczne, mogą wystąpić zaburzenia libido oraz dwie tak naprawdę kategorie skutków ubocznych, które uważam za absolutnie najpoważniejsze. Pierwsza z nich to jest zwiększona zdolność występowania, czy zwiększona szansa na występowanie zakrzepów u takich pacjentek i trzeba podkreślić znacznie zwiększona szansa. Natomiast drugim jest zwiększona szansa na występowanie nowotworów. I wiemy to z tak bardzo szeroko zakrojonych badań, które miały jeszcze tam miejsce w latach 80. i 70., gdzie testowano różnego rodzaju oczywiście hormonalne terapie zastępcze u kobiet przy menopauzie i szansa na wystąpienie ryzyka raka piersi u takich kobiet lub raka jajników była parędziesiąt procent większa. I na tym polega pierwszy kłopot. Mianowicie, jeśli, nieważne czy mówimy o jakiejś dziewczynie, nastolatce, czy mówimy o dojrzałej kobiecie, jeśli taka osoba trafia do gabinetu, to oczywiście najczęściej jest 5 minut, 10 minut na pacjenta. Oczywiście, żeby było jasne, są wyjątki, natomiast tego czasu nie ma dużo, więc nie ma też czasu, żeby przeprowadzić wywiad medyczny z pacjentem. I tu pojawiają się olbrzymie kłopoty, ponieważ jeśli wiemy, że antykoncepcja będzie zwiększać krzepliwość, czy szanse występowania różnego rodzaju zakrzepów, to tak naprawdę trzeba zrobić dosyć dokładny wywiad medyczny. Mianowicie teraz pierwsze pytanie, które się pojawia, to jest, czy istnieją zaburzenia krzepliwości krwi, czy koagulacji u takich pacjentek. To nie jest badane, w sensie zlecanie koagulogramu, czy jakichś specyficznych badań z koagulogramu absolutnie nie jest, bym powiedział, takim typowym postępowaniem. To jest pierwszy kłopot. Drugi, nie wiemy tak naprawdę, jaka jest składnia genetyczna takiej osoby. Wiemy na przykład z medycyny, że bardzo popularne w społeczeństwie polimorfizmy MTHFR, o których mówiłem już wielokrotnie w kanale, są w stanie zaburzyć metylację i są w stanie zwiększyć ryzyko występowania zakrzepów. Wiemy, że palenie jest w stanie zwiększyć drastycznie ryzyko występowania zakrzepów. Wiemy oczywiście, że mamy obciążenia genetyczne m.in. z trombofilii. Na przykład można zrobić sobie badanie białka C, białka ES, czynnik V-Leiden, czyli oporności na białko C. I generalnie dopiero w momencie, w którym mielibyśmy taki komplet informacji, który by mu dosyć jasno pokazywał, że na przykład ta osoba rzeczywiście nie ma kłopotów ogólnie z krzepliwością krwi,
ta antykoncepcja mogłaby być przepisana, bym powiedział, z jakimś lżejszym sumieniem, ale jeszcze raz to nie jest rutynowe postępowanie. Oczywiście jeśli ktoś ma takie doświadczenie albo inne doświadczenie, to zapraszam do podzielenia się z innymi swoimi doświadczeniami w sekcji komentarzy. Więc to jest jakby pierwszy kłopot, bo tak naprawdę nie wiadomo jaki będzie efekt, jeśli chodzi o to występowanie zakrzepów u takich osób. Jeśli one już są obciążone genetycznie między innymi, to po wzięciu antykoncepcji czy regularnym braniu antykoncepcji mogą się pojawić nagle kłopoty, choćby z zatorowością. Natomiast drugim kłopotem jest oczywiście to, że też jest to moje doświadczenie, nie ostrzega się pacjentki, że antykoncepcja będzie właśnie zwiększała ryzyko występowania nowotworów. Jak się popatrzy na takie różnego rodzaju tabeleczki czy listy tego, co zwiększa ryzyko występowania nowotworów piersi, czy na przykład raka jajnika, to klasykiem, szczególnie jeśli chodzi o raka piersi, jest to, że takie osoby wcześniej, czy takie dziewczynki wcześniej zaczęły miesiączkować i osoby, które późno przechodziły menopauzę. I to nie jest jakby przypadek, bo wczesne miesiączkowanie i późne zakończenie menopauzy ma to do siebie, że okres, kiedy my tak naprawdę, kiedy kobiety są wystawione, jest ta duża ekspozycja między nimi, szczególnie na estrogeny, jest bardzo znaczący. I właśnie w tym okresie oczywiście cały czas te estrogeny będą przyłączać się do receptorów estrogenowych i wywoływać swoje efekty. Taki prosty sposób na zapamiętanie tego, jak to działa, który już wymieniałem w innym filmiku, jest wielkość piersi u kobiet. Mianowicie z wiekiem wiadomo, że piersi będą rosnąć, tak? I teraz pytanie czemu? Ponieważ te receptory, oczywiście one cały czas pozwalają estrogenom, szczególnie jeśli chodzi o te, bym powiedział, estrogeny rozbudowujące tkanki estradiolowi, przyłączać się do siebie i tym samym będzie cały czas dochodzić do oczywiście powolnego rozrostu tkanki piersiowej. Więc im dłuższy okres takiej ekspozycji na estrogeny, tym większa szansa potencjalnie, szczególnie jeśli ten poziom estrogenów, jak w przypadku antykoncepcji, jest duży, tym większa szansa na ryzyko wystąpienia raka piersi. Więc to jakby takie dwa słowa wstępu, jakie są ryzyka płynące z brania antykoncepcji i dlaczego uważam, że dopóki pacjent nie zostanie w pełni poinformowany o tym ryzyku, co się zdarza bardzo rzadko i w ogóle się zdarza, bo po prostu tak jak ja o tym teraz mówię i mówię szybko, wyrzucam to z pamięci raz, dwa, to wciąż zajęło dosyć dużo minut, tak? 5, 6, 7 minut o tym opowiadam i tak naprawdę to była duża część wizyty u lekarza, więc warto uświadomić sobie, jakie idą z tym ryzyka. I tym samym uważam, że absolutnie po prostu, jeśli nie ma potrzeby, a najczęściej nie ma, bo są alternatywy, nie warto brać antykoncepcji, żeby walczyć z trądzikiem. Okej, powiedzieliśmy sobie, że antykoncepcja jak najbardziej działa na zwalczanie czy walkę z trądzikiem. I teraz warto zacząć od mechanizmu, dlaczego ta antykoncepcja działa. Więc mamy, jak zawsze, odrobina mojej przeukochanej endokrynologii. Mam nadzieję, że nikogo nie zanudzę, ale to jest bardzo przydatne dla absolutnie każdego, takie podstawy, bo po prostu pozwala lepiej potem posługiwać się ciałem. Tak można powiedzieć, że to jest właśnie instrukcja postępowania z ciałem. Więc mamy tak zwaną globulinę SHBG, czyli to jest Sex Hormone Binding Globulin, czyli globulina wiążąca hormony płciowe. To jest, jakby można powiedzieć, taka tama. Im poziom SHBG jest większy, tym bardziej wiąże hormony płciowe do postaci nieaktywnej. Czyli SHBG będzie manipulować poziomem tak zwanych wolnych, czyli aktywnych hormonów płciowych. Jeszcze raz, im wyższy poziom SHBG, tym mniej aktywnych hormonów będzie latać nam po ciele. Im niższy poziom, tym więcej tych aktywnych hormonów będzie latać po ciele. I jak zachowuje się SHBG po stymulacji większą ilością estrogenów? SHBG idzie znacząco w górę. W sensie idzie czasami bardzo znacząco w górę. To jest 50, 60, w zależności od tego, jaka jest baza, czy punkt wyjścia tej globuliny SHBG u danej osoby, może pójść w górę nawet parędziesiąt procent. I teraz, czemu to jest takie ważne? Bo SHBG, mówiliśmy sobie, to jest globulina wiążąca hormony płciowe. Jakie hormony płciowe ona wiąże? W endokrynologii mamy to pojęcie powinowactwa, czyli z jaką siłą dany hormon będzie przyłączać się do danego miejsca, mówiąc skrótowo. I SHBG oczywiście, czy różne hormony mają różne powinowactwo do SHBG. Najwyższe powinowactwo, absolutnie najwyższe, ma hormon DHT,
czyli dihydrotestosteron. On ma najwyższe powinowactwo, więc jeśli SHBG jest wysoko, to bardzo mocno DHT będzie wiązany. Na drugim miejscu jest testosteron. Idąc niżej, w średnim stopniu, bo jeszcze raz DHT i testosteron są wiązane w mocnym stopniu, mają wysokie powinowactwo do SHBG. Jeśli chodzi o średnią półkę, mamy tak naprawdę estrogeny, one są wiązane w średnim stopniu i na samym końcu mamy, można powiedzieć, prekursory androgenów, oczywiście, czy tych mocniejszych naszych androgenów, testosteronu, dihydrotestosteronu i nie tylko, mianowicie androstenedion i DHEA, więc dehydroepiandrosteron. I one są wiązane najmniej. Więc oczywiście, patrząc na to, co sobie tutaj powiedzieliśmy, SHBG tak naprawdę najmocniej wiąże testosteron i dihydrotestosteron. Czemu to jest takie ważne? Te dwa androgeny bardzo mocno są w stanie zwiększać produkcję łoju. Więc im wyższy poziom tych androgenów, tym większa będzie produkcja łoju i tym samym dochodzi często do zatykania, do tworzenia czopów łojowych, zatykania między innymi porów skóry, mogą być zatykane mieszki włosowe i w momencie, w którym oczywiście ten łój zacznie się gromadzić w tych porach, następuje między innymi przez to, że oczywiście nasza skóra, ta pierwsza warstwa naskórka, choćby stratum corneum, warstwa rogowa, obumiera cały czas, więc zaczyna tworzyć takie czapki, czopy, zatykać te pory i ten łój się tam gromadzi, bakterie zaczynają się nim odżywiać, powstają stany zapalne i witamy w świecie trądziku. To oczywiście to jest taki skrótowiec, ale żebyśmy wiedzieli, że im więcej androgenów, tym większa produkcja łoju, tym najczęściej większy kłopot z trądzikiem. Nie mam nadziei, że teraz jest jasne właśnie, dlaczego antykoncepcja jest w stanie rzeczywiście skutecznie walczyć z trądzikiem. Czyli stymulacja dużą ilością estrogenów będzie powodować podbijanie SHBG, SHBG będzie wiązać androgeny, występuje zmniejszona produkcja łoju i tym samym kłopot jest zdecydowanie łagodzony, czasami nawet może być rozwiązany. Oczywiście SHBG, jak absolutnie każda cząsteczka, nazwijmy to, w ciele, będzie regulowane przez mnóstwo rzeczy. Czyli na przykład jeśli ktoś jest otyły, to tkanka tłuszczowa jest tkanką aktywną hormonalnie i będzie produkować również estrogeny. Tym samym jeśli ktoś waży więcej, jest już otyły, będzie choćby samą tkanką tłuszczową podbijać poziom tych estrogenów. Warto sobie wspomnieć. Również jeśli chodzi o tarczycę, na przykład niedoczynność tarczycy jest w stanie obniżać SHBG. Insulinooporność jest jeszcze ważnym czynnikiem. Im większa insulinooporność, tym niższe SHBG. I tym samym im niższe SHBG, tym więcej tych aktywnych androgenów. Podsumowując więc na ten moment, wiemy, że jeśli podbijemy sobie SHBG, to będziemy w stanie ograniczyć ilość krążących, wolnych, aktywnych androgenów po ciele i to znacząco powinno pomóc nam w walce z trądzikiem. Teraz zrobię mini pauzę, zanim przejdziemy już do samych terapii i wytłumaczę, dlaczego to jest tak skuteczne również u kobiet z PCOS-em i u kobiet w okresie menopauzalnym i już po menopauzie. Więc w PCOS-ie oczywiście tych odmian zespołu policystycznych jajników jest parę tak naprawdę, ale w takim klasycznym występuje insulinooporność, o której mówiliśmy, obniża SHBG i to powoduje hirsutyzm, czyli tak zwaną androgenizację, czyli nabieranie męskich cech płciowych przez kobiety. Pojawia się na przykład zarost na twarzy, czy owłosienie, nie wiem, na sutkach, na brzuchu. Oczywiście w niewielkiej ilości to może być coś naturalnego, natomiast w większej ilości jest to już taki objaw będzie patologiczny. Oczywiście też może prowadzić zwiększona ilość wolnych androgenów, tak jak u panów, u kobiet, do miniaturyzacji mieszków włosowych i łysienia androgenowego typu kobiecego. Więc tym samym tak to wyglądało u kobiet z zespołem policystycznym jajników, natomiast u pań na menopauzie następuje po prostu, starzenie się. Z każdym kolejnym rokiem od menopauzy, czy już w okolicy menopauzalnej, to oczywiście ilość estrogenu i progesteronu spada, natomiast uwaga, spada też SHBG i tym samym zaczyna rosnąć ilość jeszcze tych aktywnych androgenów. Do tego nie jest tak ciężko zobaczyć panie w wieku 60 czy 70 lat z jakimś wąsikiem i tak dalej. To jest właśnie ta postępująca androgenizacja, która wynika z menopauzy. I wszystkie te, nazwijmy, kłopoty, czyli zespół policystyczny jajników, menopauza i trądzik, będziemy w stanie załagodzić
czasami nawet wyleczyć podbiciem tego SHBG i tym zajmiemy się oczywiście teraz. W sumie jeszcze zanim przejdę do ziółek, szybkie 2 rady. Oczywiście poza zwiększoną ilością androgenów, które są w stanie stymulować wydzielanie łoju, są jeszcze, pewnie jest tego więcej, ale tak szybko z pamięci muszę szybko nagrać filmik, bo potem muszę wychodzić. Takie rzeczy, które będą również pobudzać produkcję łoju, to jest nadmierna ekspozycja na słońce. Wiem, że wiele osób często zauważyło, że jak wyjdzie na słońce, to na przykład ta kondycja skóry się poprawia, bo rzeczywiście zmiany są wysuszone, działają różnego rodzaju długości światła i tymczasowo może być to zaleczone, natomiast potem jest zwiększona, ponieważ to jest dosyć mocny stres dla skóry, szczególnie promieniowanie UV, to następuje zwiększona produkcja łoju potem, więc pierwsze co to paradoksalnie nie właśnie ekspozycja na słońce, tylko unikanie ekspozycji na słońce albo przynajmniej jej zmniejszenie, używanie jakichś blokerów. Drugie to jest unikanie cukrów prostych, czyli wszystkie cukry proste, niezależnie od tego, czy one będą znajdować się w nabiale, czy to są te pyszne, zdrowe owoce, czy chlebki, srebki, słodycze i tak dalej. Wszystkie cukry proste potrafią bardzo znacząco nasilić produkcję łoju, między innymi poprzez różnego rodzaju mechanizmy, które zwiększają lipogenezę de novo, czyli produkowanie lipidów w organizmie, nie poprzez jakby zwiększanie ich poziomu poprzez same spożycie, ale też oczywiście, szczególnie fruktoza króluje i alkohol, jeśli chodzi o zwiększanie poziomu trójglicerydów. Więc już skracając, zmniejszenie ekspozycji na słońce, eliminacja albo gwałtowne zmniejszenie ilości spożywanych cukrów prostych i uwaga, stres również potrafi dosyć mocno zwiększyć produkcję łoju, więc moja ulubiona rada, nie stresuj się. A jak się nie uda, to trudno, to można przejść do właśnie kolejnej części terapii. Zapewne mnóstwo osób słyszało, szczególnie tych, które oglądają ten kanał już od jakiegoś czasu, a może od samego początku, słyszało o fitoestrogenach, więc się mówi estrogenach pochodzenia roślinnego. Oczywiście nie są to estrogeny, natomiast są to związki bardzo mocno podobne do estrogenów, które występują w ludzkim ciele i tym samym bardzo często mają, mimo że ograniczoną zdolność do przyłączania się do receptorów estrogenowych w naszym ciele i są w stanie wywoływać rzeczywiście, czy mogą być aktywne hormonalnie. Nie w takim stopniu jak nasze estrogeny, które produkujemy, ale wciąż. I właśnie fitoestrogeny przychodzą z pomocą, jeśli chodzi o poniekąd taką mimikrę tej antykoncepcji. Oczywiście sama antykoncepcja to są syntetyczne hormony i też właśnie wykorzystamy te fitoestrogeny jako, że tak powiem, bezpieczniejsze syntetyczne hormony, żeby podbić ten poziom SHBG, bo wśród różnego rodzaju związków w naturze będą występowały właśnie 2 rodzaje fitoestrogenów, które mają takie większe powinowactwo do naszych receptorów estrogenowych. I to są izoflawonoidy i to są lignany. O lignanach szczególnie dosyć dużo mówiłem w odcinku o siemieniu lnianym i to, jak właśnie zwiększony poziom lignan i właśnie izoflawonoidów jest w stanie przyłączać się do receptorów estrogenowych i podbijać poziom SHBG, tym samym ograniczając poziom aktywnych androgenów. I była taka dosyć duża, paskudna dyskusja między mną i panem Bartkiem Kurczyńskim, który twierdził, że nie mam racji i że siemię lniane absolutnie nie jest w stanie wywołać czy ograniczać hormonów. Przerzucaliśmy się badaniami. Ja zajmę się i mówiłem, że dla mnie przykrą rzeczą jest to, że to jest człowiek, który nie ma doświadczenia ewidentnie i sam tego nie testował, więc zademonstruję po prostu na 2 pacjentach i kobiecie i facecie, jak wygląda stosowanie tego siemienia lnianego, jeśli chodzi o zmniejszanie androgenów i podbijanie SHBG. Więc żeby było jasne, działa to bardzo dobrze. Więc o jakich ziółkach, roślinach mówimy, jeśli chodzi o wywołanie tego efektu? Żelazną podstawą, jakby ilość przypadków tego zespołu policystycznych jajników, czy jakichś różnego rodzaju trądzików, które zwalczyłem tą kombinacją, idą w dziesiątki, co jest o tyle imponujące, że po prostu nigdy nie udzielałem dużej ilości konsultacji, natomiast to jest coś, co działało tak naprawdę za każdym razem, więc, że tak powiem, dałbym sobie głowę za to uciąć. I o czym mówimy? Rośliny, które zawierają największą ilość lignan, to jest właśnie siemię lniane, to jest drugie miejsce i pierwsze miejsce to jest sezam. I w tym przypadku mówimy o i mielonym sezamie,
i o mielonym siemieniu lnianym. W sensie, żeby te lignany wyzwoliły się, ponieważ lignany to jest nierozpuszczalna frakcja błonnika, to jest błonnik, tylko właśnie nierozpuszczalny. Żeby go uwolnić, musimy po prostu uszkodzić tą łuskę, więc najlepiej kupić sobie sezam świeży albo siemię lniane i samemu jakimś elektrycznym młynkiem mielić. I o jakich ilościach mówimy? Ja typowo, jeśli chodzi o można używać siemię lniane samo. Wtedy najczęściej taka moja zalecana dawka to jest 30 gram siemienia lnianego dziennie. Można zwiększać z czasem. Jedno z badań, które potem przytoczę, ona na przykład dawano pani na początku 10 gram przez parę dni, potem 20 gram parę dni, dopiero doszli do 30. Jest to zrozumiałe, ponieważ większa ilość błonnika może spowodować rozstrój jelitowy u co wrażliwszych osób. Natomiast takie dawki, które rzeczywiście będą działać, to jest właśnie minimum 30 gram, to już zaczyna działać naprawdę dobrze. Można oczywiście próbować iść dalej. Nie zalewamy tego żadnym wrzodkiem. Obróbka termiczna będzie zmniejszać aktywność lignan, więc chodzi o to jeszcze raz. Zwykłe siemię lniane, zmienić to i można po prostu, zjeść łyżeczką, zalać zimną wodą i wrzucić do szklanki, wypić. Jakkolwiek, tylko żadnej obróbki cieplnej, jeszcze raz mieć to na świeżo. Jeśli chodzi o sezam, te dawki sezamu, które są polecane w badaniach, to 40 do 50 gramów i też jak najbardziej będzie działać. Sezam najczęściej będzie działać lepiej, ale też ze względu na to, że tych lignan jest więcej, miałem przypadki, że jednak te większe dawki że są w stanie podrażnić brzusia u niektórych pań. Tak jak mówiliśmy, to jest żelazna podstawa. Co jeszcze, jeśli chodzi o ziółka? Rzeczy, które już wymieniałem w innych filmikach. Polecam spożywanie zielonej herbaty. Zielona herbata jest inhibitorem 5-alfa-reduktazy. To jest enzym, który przekształca testosteron w dihydrotestosteron, a więc DHT. A DHT to jest tak naprawdę najpotężniejszy androgen. Tym samym najpotężniejszy znaczy, że on w zależności od tego, jakie badanie przeczytałem, ma 3 do 5 razy większe powinowactwo do receptorów androgenowych niż testosteron. Więc w większości DHT znaczy, że on będzie przyłączać się dużo bardziej do tych receptorów androgenowych i tym samym zwiększać produkcję łoju. Więc zielona herbata ma to do siebie, że jest jeszcze raz inhibitorem 5-alfa-reduktazy, więc enzymu, który blokuje przekształcanie testosteronu w dihydrotestosteron. Więc picie sobie takiej zielonej herbatki u wszystkich pani jak najbardziej wskazane. Co jeszcze? Mięta, jeśli chodzi o herbatki aktywne hormonalnie. Mięta ma to do siebie, że będzie zwiększać, jeszcze sama zielona herbata też zmniejsza wrażliwość receptorów androgenowych. Natomiast jeśli chodzi o zieloną herbatę, ona będzie zmniejszać, zieloną, miętę pieprzową, ona będzie zmniejszać przede wszystkim ilość wolnego testosteronu. To znaczy całkowity testosteron najczęściej będzie powstawać bez zmian, ale ten aktywny będzie się zmniejszać. Więc to są takie dwie herbatki, które sobie jeszcze gdzieś tam można jako uzupełnienie tego wziąć. I do jasności oczywiście, szczególnie jeśli chodzi o zespół policystycznych jajników, ale też właściwie wszystko, menopauzę i tak dalej, tych dodatkowych suplementów, które można brać jest mnóstwo i one po prostu powinny być dopasowane do danej pacjentki. To nie jest coś, co po prostu wali się na osiep. Natomiast to, co mówię, te dwie herbatki i siemię lniane albo sesam to jest fantastyczna podstawa. Najczęściej samo to potrafi załatwić kłopot, czyli właśnie jeśli chodzi o panie z zespołem policystycznym jajniku, zmniejszyć to owłosienie, polepszyć samopoczucie, zmniejszyć trądzik. Jeśli chodzi o osoby z trądzikiem, to po prostu zmniejszyć trądzik, wydzieranie łojotoku. U pań na menopauzie też będzie świetnie działać, poprawi samopoczucie, zmniejszy wypadanie włosów. Więc to jest coś, co polecam jako podstawę i polecam oczywiście eksperymentowanie z tymi roślinkami, żeby zobaczyć, jak to wypadnie. I oczywiście, jeśli poddasz się takiemu eksperymentowi, to serdecznie zapraszam potem, jak w wielu innych odcinkach, gdzie dawałem takie już praktyczne rady, żeby podzielić się swoim doświadczeniem w sekcji komentarzy, żeby inni widzieli po prostu, jak to działa. Najlepsze, najgorsze. Po prostu podziel się swoim doświadczeniem.
A teraz zobaczmy sobie po prostu, jak jest w stanie zadziałać no właśnie taka terapia na podwyższenie poziomu SHBG i tym samym obniżenie androgenów. Zacznijmy od faceta, właściwie chłopaka, bo był to nastolatek, który przyszedł do mnie z otłuszczeniem wątroby, bardzo dużą nadwagą, między innymi paskudnym trądzikiem i w ramach takiej, bym powiedział, no, szeroko zakrojonej terapii tymczasowo obniżałem poziom jego wolnego testosteronu, żeby zmniejszyć produkcję łojotoku, żeby ta skóra mogła się trochę ogarnąć, że tak powiem. Tam dawka wynosiła 20 gramów mniej więcej tego siemienia lnianego dziennie, stosowana była zaledwie parę tygodni i poziom SHBG w międzyczasie wzrósł do 19 z 12,78. Jeśli chodzi o poziom wolnego testosteronu, to spadł mniej więcej z 14 pikogramów na mililitr na mniej więcej 11,5. Więc no nawet przy 20 gramach ten spadek wolnego testosteronu był znaczący, dlatego, tak jak podkreślałem miesiące temu w odcinku, siemię lniane jest aktywne hormonalnie i jeśli jesteś facetem i pijesz to mielone siemię lniane, jest duża szansa, że będzie obniżać ci poziom androgenów. Nie tylko testosteronu, ale też tego, którego zazwyczaj nikt nie mierzy, czyli DHT. Jeśli chodzi o przykład zastosowania tego u pań, to jest przykład kobiety, która cierpiała na zespół policystycznych jajników, dosyć mocny hirsutyzm, paskudne samopoczucie i tym podobne, i u niej zastosowaliśmy to siemię lniane przez parę miesięcy. Nie potrafiłem znaleźć jakby linii bazowej, natomiast po mniej więcej 2-3 miesiącach ten poziom SHBG skoczył do 144 nanomoli na litr, gdzie skala kończy się na 128, natomiast po kolejnych 3 miesiącach byliśmy już na 196, tak, na 196 i to są no bardzo, bardzo, bardzo znaczące skoki, oczywiście jakby no wyeliminowało te kłopoty z androgenami. Więc podsumowując, jeśli ktoś ma kłopot z trądzikiem, zespołem policystycznych jajników, menopauzą, ale również tą wirylizacją, czyli inaczej androgenizacją, nabieraniem męskich cech płciowych u kobiet i chciałby temu zaradzić, to są bardzo proste, bardzo tanie i co najważniejsze w przeciwieństwie do antykoncepcji bardzo bezpieczne terapie. W najgorszym razie może kogoś rozboleć brzuch od nadmiaru błonnika, natomiast skuteczność jest naprawdę świetna. Miałem omówić badania, ale po prostu umieszczę je w opisie, bo nie znajdę już czasu dzisiaj, żeby je dokładnie omówić, zresztą to by rozwlekło filmik jeszcze o kolejnych 10 minut. Podsumowując, sama instrukcja, bierzemy około 30 gram siemienia lnianego dziennie. Jeśli chodzi o sezam, albo można więcej, jeśli ktoś da radę, to po prostu oczywiście ten efekt będzie większy ograniczania ilości wolnych androgenów. Jeśli chodzi o sezam, 30-50 gram, mielimy, kupujemy świeże, mielimy sobie w młynku elektrycznym, nie zalewamy żadnym wrzątkiem. Herbatki, które mogą temu towarzyszyć, to zielona herbata i mięta i to jest absolutnie fantastyczna podstawa, żeby walczyć właśnie z trądzikiem, PCOS-em i skutkami ubocznymi menopauzy. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka, jak zawsze. Jeśli masz jakieś pytania, to zapraszam oczywiście do sekcji komentarzy. Jeśli interesuje Cię kurs, czy interesuje Cię szybkie przyswajanie wiedzy, skuteczne przyswajanie wiedzy, czyli taka moja nadrzędna specjalizacja, macie co widać z prędkości, z jaką to wypluwam, szczególnie dzisiaj, bo się śpieszę, to zapraszam do zapoznania się z ofertą mojego flagowego kursu Experts Incubator, więc kuźnia ekspertów, gdzie pokazuję, jak samodzielnie nauczyć się dowolnej dziedziny od A do Z. Polecam również drugi kurs Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, czyli jak samodzielnie nauczyć się języka od A do Z. Oba kursy są oczywiście z moją pomocą merytoryczną. Bo jeśli chodzi o ten drugi kurs, żeby przestać wydać pieniądze na podręczniki, fiszki, aplikacje, korepetytorów i tym podobne rzeczy. Jeśli interesuje Cię właśnie wiedza na temat tego, jak uczyć się efektywnie, również języków, analiza badań naukowych, w opisie znajdziesz link do mojego newslettera, gdzie można się zapisać i tam wysyłam między innymi właśnie różnego rodzaju artykuły o tej tematyce. 3 piosenki rockowe w sekcji, w pierwszym przypiętym komentarzu, jak zawsze, żeby mnie spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. I na koniec, jeśli czujesz się przytłoczony albo zaciekawiony tą ilością informacji, które przekazałem w tym filmiku, czy w innych filmikach, to polecam do zostania patronem kanału w cenie 40 zł miesięcznie. Dla patronów dostępne są gotowe fiszki, które można sobie ściągnąć do każdego odcinka, czyli do tego i poprzednich paru dziesięciu i można sobie te fiszki ściągnąć i
nauczyć się wszystkich tych informacji, które ja z siebie wyrzucałem, żeby no właśnie lepiej zrozumieć ciało, albo jeśli ktoś już pracuje w tym zawodzie, nieważne czy dietetyk, lekarz, chciałby sobie coś tam odświeżyć, to wydaje mi się, że też warto i dla patronów dostępne jest również forum prywatne, gdzie można mi zadawać pytania, jeśli kogoś coś tam męczy i no właśnie nie mógł uzyskać odpowiedzi w sekcji komentarzy, bo im większy kanał, tym niestety ciężej jest odpowiadać na te wszystkie pytania i komentarze. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.